powiem szczerze, że takiej ilości złota i biżuterii wszelkiego rodzaju chyba jeszcze w życiu nigdy nie widziałem. Także też jest to swego rodzaju dla mnie nowe doświadczenie. Chyba każdemu kojarzy się właśnie Dubaj z bogactwem. Wsiadam zaraz do samolotu, długi lot, prawie 6 godzin. Miejsce mam dobre, losowo przydzielone, ale prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że siedzę przy oknie, może jakoś przeżyję. Pierwszy raz miałem tego typu sytuację, odkąd latam, a tych lotów już zaliczyłem kilkadziesiąt i przeważnie latam z tym swoim plecakiem. I teraz pierwszy raz mi się zdarzyło, że pani wyłoniła mnie, wyłapała z kolejki i musiałem swój plecak upychać tam do tej ich tam miarki. No i takiego małego miałem stresa, bo powiem szczerze, że tak mocno tam go dusiłem, ten plecak, żeby się wpasował. Lecimy. Wylądowałem nawet przed czasem tutaj w tym całym Dubaju. Na lotnisku za bardzo nie filmowałem, trochę się to cykam z tym filmowaniem, bo tam różne krążą opinie, na lotniskach raczej nie wolno, nie chciałem tam się. Teraz siedzę w autobusie, już tutaj namierzyłem 2 autobusami. W ciągu tam 40 minut dojadę do swojego hostelu. Będę musiał się przesiąść. Wykupiłem w sklepiku taką specjalną kartę. Kosztowała 25 dirhamów, czyli pi razy oko tyle samo złotych, bo dirham do złotego jest mniej więcej 1 do 1. No i tam jest jeszcze parę dirhamów na przejazd, także tutaj w tej cenie dojadę do centrum. Tutaj na te 4 noce, na te 5 dni pobytu tutaj w Dubaju będę musiał sobie to doładować, że mógł tam jeździć tutaj wszelkim transportem publicznym, autobusami, metrem. Nie wiem, co tam jeszcze mają. Kurna, znowu musiałem mało manianę odwalić. Pomyliłem autobus, 2 przystanki nie w tą stronę podjechałem. No ale nawróciłem. Teraz czekam na metro, też mi przed nosem uciekło. Nie no, wszystko fajnie wygląda, mega nowocześnie już tutaj widzę. Czyściutko, elegancko. Dojechałem na swoją stację metra, teraz kilometr muszę podejść piechotką. Z tyłu widzicie metro, wszędzie kurde marmury, płyteczki z podłogi można dosłownie lizać. W metrze tak samo, kurczę. No tutaj mają tylko 2 linie metra, czerwoną i zieloną. Ja tutaj jechałem zieloną, ale naprawdę czyściutko. Teraz idę już do hostelu, bo późne godziny. 22:10, bo przypominam, że tutaj jest 2 godziny później jak w Polsce. Temperatura w necie przed chwilą sprawdzałem 33 stopnie, ale tak naprawdę odczuwalna jest większa, no bo tu jest duża wilgotność i się człowiek szybko poci. Całe szczęście wszędzie tu klima dobrze działa, także można zawsze uciec do galerii. Tam z tyłu za mną właśnie jakaś taka galeria. Tutaj do późna sklepy są czynne, nawet Carrefour tutaj widzę. Za mną Carrefour, no ale Carrefour raczej nie czynny, ale tam jakieś mniejsze sklepiki. Muszę namierzyć ten hostel i się do niego dostać, bo tam dostałem jakąś tam instrukcję obsługi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też ma być w stylu kapsułowym. Cena mega niska, 50 zł doba, nawet tam niecałe, 49 chyba. Zobaczymy. Dotarłem pod adres Grand Pepper Restaurant i tam gdzieś z boku jest wejście do hostelu.
No powiem wam, że lokalizacja ciekawa. Widać, że tu się coś dzieje, restauracji masa, sklepy otwarte pomimo późnej godziny. Także myślę, że dobrze jest. Miejscówka jest spoko. No, miejscówka jest fajna. Oczywiście sami Hindusi z Pakistanu, bo nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale tak naprawdę 70% mieszkańców tutaj tego całego Dubaju to są migranci napływowi właśnie głównie z tych krajów, czyli z Indii, z Pakistanu, z Filipin. Dobra, wchodzimy do hostelu. Jest jakiś, kurczę, aneks kuchenny. No w czymś takim jeszcze nie spałem, zaraz wam pokażę. Mój pokój. Nie no kurde, bajera co? Patrzcie, diody. Oto woreczki, o. Światełko. Palcem się suwa. Gniazdko. Spoko. Pościel jest. Ręcznik jest na wyposażeniu. Gitara. Podoba mi się. Za 49 zł na dobę. Jest git. Jutro za 15:09 zbiórka. No i pierwsza atrakcja. Będę zwiedzał stary Dubaj. Akurat ten mój hotel też się znajduje w tej starej części Dubaju. Także do miejsca zbiórki mam stąd rzut beretem zaledwie 20 minut. A co dalej, to już zobaczycie jutro. No, ważne, że dotarłem. Po drodze jakieś tam przygody musiały być. No, coś jestem zakręcony trochę. Kierunki mi się mylą. Także tak wygląda moje lokum. No, w tego typu jeszcze nie spałem, no ale fajnie. Ważne, że chłodno. Klima też działa. Także kurde, da się żyć. Długo nie zabawiłem w tamtym pokoju, ale bo tam wyszedł jakiś problem z kodami do szafki. Chyba to nie był mój pokój, znaczy mój, ale skontaktowałem się z właścicielem, znaczy z jakimś tu jego przedstawicielem właściciela, przyszedł i dostałem pokój na niższym piętrze. Wcześniej byłem na drugim, teraz jestem na pierwszym, ale najważniejsze, że łóżko mam też na dole. Nie lubię na górę włazić, zwłaszcza po takich szczeblach źle się wchodzi. I tu łóżko mam teraz na dole. Jedyny minus taki, że już nie ma tego bajeru z tymi diodami w suficie, nie? Ale olać to nie. A tak wszystko to samo. Widzicie, tu wygląda to podobnie. Takie kapsułki, nie? Tam na górze ktoś mieszka. Spoko. Winda nawet jest. Nie wiem ile tu pięter. Niski budynek, ale są windy. Schodami chyba też można zejść, ale nie wiem gdzie te schody. Tam szafki na buty na zewnątrz, żeby trzymać, bo już mi w poprzednim pokoju gościu zwrócił uwagę, żeby mi buty wyniósł, bo on capi, nie? Ważne, że w pokoju klima, da się żyć. Nie no, widzę tu z głodu nie umrę. Tutaj sklepitów, marketów czynnych do późna. Zaraz północ, wpół do. A sklepy dalej czynne, o tu jakiś taki większy nawet. I na razie z tego co widzę, to nie tak drogo w tych sklepach, kurczę, przynajmniej w tej dzielnicy tutaj, no. Bo ja jestem, mówię, może w mało turystycznym miejscu, kurczę, i źle to nie wygląda, no. Zaopatrzyłem się w wodę, jakaś zupka chińska, jakieś tam słodycze, coś tam. Zapłaciłem 8 zł. Nie było problemu, można było kartą zapłacić.
No tu w ogóle nie ma białych, kurde, same z Indii, z Pakistanu. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z kolegą, mówię mu, że no fajne te miasta w Europie, ładnie, fajnie, nie? Ale jednak, kurczę, jak ja pojadę właśnie do takich krajów jak ten, gdzie no jest zupełnie inna kultura, zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Czasem jest brudno, czasem syfiasto, ale jakoś no lubię to po prostu. Większa adrenalina, większa ciekawość. Zastanawiałem się nad tym jeszcze, żeby coś zjeść, ale już chyba sobie odpuszczę. Tu chłopaki jedzą, ale sobie odpuszczę, nie ma sensu. Już za późna godzina, żeby tu żołądek obciążać, jeszcze się struje czymś, kurde, trzeba uważać, nie? Także wracam do swojej kapsuły, szybki prysznic i spróbuję pospać 5-6 godzin, może się uda. Także widzicie, no tak ta ulica wygląda. O, jest jakiś aneks kuchenny, mikrofala, szafki, ale nie widzę lodówki, kurde, nawet jest gratisowa woda, ale lodówki chyba nie ma. Łazienka, prysznic, pralka, kurde. Tu same przed chwilą gościa przy windzie zagadałem, oczywiście też z Indii. Tu większość pracowników oni tu robią, kurde. Turyści w takich lokalizacjach, w takich warunkach nie mieszkają. To tylko ja taki. Ale ja tak lubię, to jest prawdziwa turystyka, a nie tam biura podróży i hotele 5-gwiazdkowe. Siemano, dzień dobry, piękny dzień, godzina 7:30. Możecie zobaczyć, jak to wygląda w ciągu dnia. No tutaj trochę syfiasto, no nie powiem, tam śmieci się walają. Idę teraz do restauracji, w której mam się spotkać ze swoim przewodnikiem. No tam będzie nas chyba więcej, nie wiem ile osób. I idziemy na taką tu wycieczkę po tym starym Dubaju. O kurczę, chyba mam zaparowany ten. Muszę przetrzeć, bo tu duża wilgotność jest i wszystko szybko moknie i paruje. O, teraz będzie mnie lepiej widać. Wspomagam się nawigacją. Śniadania nie było, teraz podobno na dzień dobry, bo w ramach tej wycieczki mam tam też jakiś poczęstunek, jakieś snaki, gdzieś tam mamy jeść coś. Tu dostałem informację na WhatsAppa, że jak teraz dojdę do tej restauracji, to też na dzień dobry zostanę tam czymś poczęstowany. Chyba źle idę. Na razie, mówię, jest wczesna godzina, temperatury do przeżycia. Nawigacja mi, internet, nie nawigacja, tylko internet pokazuje 32 stopnie. Ale na razie no jestem w cieniu, nie czuć tego. Zobaczcie, wszędzie tam knajpy, ale to sama hindusko-pakistańska kuchnia. Już mam chyba katar. O, tu taksówki o innym kolorze, nie żółte, tylko tak jak niemieckie, kremowe. Wszystkie tej samej marki Toyoty. A ja już kicham, bo czuję się trochę przeziębiony, bo powiem wam szczerze, że z tą klimą to tu wszędzie trochę przesadzają. Gdzie się nie wejdzie, to klima nie wiem na ile ustawiona, ale mało, chyba z 18 stopni. W pokoju tak samo. Spało mi się dobrze, chociaż krótko. No, pokażę wam tutaj o Dubaj od takiej strony chyba mniej turystycznej, bo no na razie idę i też jeszcze żadnego turysty, żadnego białego człowieka tu nie widziałem. Autobus szkolny taki żółty. Na razie tu te panie wszystkie odkryte, bo to przeważnie hinduski, twarzy nie zakrywają. Wszystko fajnie, tylko właśnie zauważyłem, że już z rana znowu dałem ciała, kurna. Telefon mi się nie naładował. Nie wiem jak ja to zrobiłem. Podłączyłem do gniazdka, ale chyba nie przełączyłem tam tego włącznika, bo tu takie gniazdka trochę w stylu angielskim, że każde gniazdko ma swój włącznik
I dopiero teraz zauważyłem, że w telefonie mam raptem 24% i trochę słabo. Tutaj już po drodze mijałem co chwila sklepy z perfumami, z elektroniką. Jeszcze pozamykane, bo jeszcze za wcześnie. Ale na ile to wszystko są rzeczy oryginalne tutaj w takich sklepikach. Mówię, to jest dzielnica ewidentnie jakaś hinduska, bo tu większość to Hindusi. Na ile te perfumy są oryginalne, a na ile to wszystko dobre podróby, to ciężko mi powiedzieć. Mam tutaj, kolega złożył u mnie zamówienie na perfumy, ale nie wiem, czy uda mi się kupić, bo raz, że drogie, poza tym o, tam grupa pierwszych turystów mi minęła. O, tu kolejny sklep. Znowu perfumeria, elektronika, telefony. O, nawet jest niby mój S25 Ultra. No jest tego tutaj multum. Raj podatkowy, w sensie takim, że tutaj nie ma podatku. Tutaj mijam jeden z przystanków, rzekomo klimatyzowanych. Sprawdzimy. O, chyba akurat ten jest nieczynny. No i jakoś brudno w środku. No ale tak wyglądają te przystanki. Po drodze napotkałem tutaj taką galerię. Znowu no hinduska, jest wszystkiego od groma. Chyba albo i więcej piętrowa. I co najciekawsze, czynna 24 godziny na dobę. Także z hotelu mam, mówię, stosunkowo blisko 15 minut. No i zaopatrzyłem się już w jogurcik, czy tam mleczko o smaku jakimś tam chyba truskawkowym. No i kupiłem sobie croissanta. Najpierw wziąłem jakiegoś tam zwykłego czekoladowego, ale później patrzę, że są pistacjowe, a tutaj jak wiecie, no Dubaj słynie no zwłaszcza z tej czekolady pistacjowej dubajskiej, no ale ogólnie z tymi nadzieniami pistacjowymi tutaj wszystko lubią. No i kupiłem sobie takiego croissanta, za to zapłaciłem chyba niecałe 6 zł. No i z tego co widzę, no naprawdę na razie ceny tutaj nie wiem czy nie niższe jak w Polsce, także no mówię, wszystko zależy od miejsca, od dzielnicy zapewne. Ja jestem w tej, mówię, na Starym Mieście w Dubaju, w okolicy tej takiej hinduskiej na pewno, bo tu mówię, po kobietach widzę jak są ubrane, to no to są same hinduski, tu Arabek jeszcze jakichś takich zakrytych, zamaskowanych w ogóle nie widziałem. No jednak źle doczytałem, to nie jest kefir, a zwykłe mleko, bo tu po jednej stronie jest po arabsku, opakowanie takie czerwone. Myślałem, że to coś smakowego, a dopiero po drugiej stronie jest napisane fresh milk. Tak jem tego croissanta i tak kurde coś nie czuję tu pistacji. No i dopiero teraz tu małymi literkami doczytuję, to wcale nie było pistacji, tylko jakiś tymianek albo co. Także pierwsze zakupy i taka trochę topa. Miał być croissant z pistacjami, nie był. Miał być jogurt, a jest mleko. Z głodu tu nie umrę, co chwila jakieś jadłodajnie, kebabownie. Bardzo duży wybór opcji wege. No bo wiadomo, Hindusi w większości wegetarianie. Ale nie tylko. Dla mięsożerców też się coś znajdzie. W całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich mieszka coś ponad 10 milionów ludzi. Z tego chyba tutaj w Dubaju około 3,5 miliona. Także miasto olbrzymie, powierzchniowo chyba też rozległe. Sklepy z pamiątkami. Burj Al Arab, czyli ten taki też słynny hotel w kształcie żagla. Tutaj, gdzie się też wybieram, mam kupiony bilet. To jest miniaturka Muzeum Przyszłości, wielbłądy i tak dalej. No ale ja zbieram otwieracze do butelek. Mam nadzieję, że gdzieś później uda mi się znaleźć. Tutaj już wchodzę do tej części właśnie historycznej Dubaju. Tam jest drogowskaz Al-Fahidi. Tak to się nazywa. Sąsiedztwo historyczne. I tutaj jest restauracja, ale widzę, ona jest chyba zabita dechami, bo może z drugiej strony jest wejście, od tej strony jakiś tu remont. No dobra, siedzę tutaj w restauracji, bardzo miła obsługa.
czekam na resztę grupy, bo ja jestem w tej grupie premium, no, która ma wliczone tam różnego rodzaju poczęstunek i tu czekamy na resztę, bo jestem chyba pierwszy. Możecie zobaczyć, jak to mniej więcej tutaj w środku wygląda. No na zewnątrz nie ciekawie, bo w remoncie, przynajmniej tam wokół tego budynku wymieniają kostkę brukową, ale w środku wygląda to w ten sposób. Obsługa chodzi w maseczkach, widzę, także boją się tutaj wirusów, zarazków. Na razie takie moje pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o ceny, bo ja zawsze tutaj w tych swoich vlogach niektórzy mi zarzucają, że za dużo o tym gadam, no ale to takie są praktyczne informacje. No to z tego co widzę, mówię to po raz któryś, że no naprawdę wcale nie jest drogo. W tych sklepach ceny mocno polskie albo i taniej. To ta dzisiejsza wycieczka, która będzie trwała 3 godziny, trochę tam połazimy, jakiś tu poczęstunek, teraz coś dostaniemy na starcie, potem w trakcie też jeszcze będziemy czegoś tam próbować. W czasie wycieczki też, w trakcie tej wycieczki mamy też przepłynąć się tą jakąś tradycyjną łódką tutaj po okolicznej tu rzece, czy po jakichś tam kanałach. I to mnie kosztowało przez stronę Get Your Guide, no nie chcę już skłamać, bo dokładnie nie pamiętam, ale coś poniżej 150 zł, także myślę, że to nie jest wygórowana cena, także te atrakcje takie dodatkowe, fakultatywne też tutaj w tym Dubaju można znaleźć w przyzwoitych cenach. No nie wszystkie, bo są, no tak jak wjazd na Burj Khalifa, do którego wybieram się jutro, no to bilet mnie kosztował sporo, bo 400, bo wybrałem akurat tą opcję droższą z wjazdem na ten wyższy taras, no ale o tym to już Wam opowiadam jutro. Today we have more than 500,000, more than 500,000 camels in the country, and all of them are owned by someone. Jesteśmy w Muzeum Monet, tutaj Pan opowiada. In here, the only thing for the pottery was design, which is from the late 18th century or the beginning of 19th century, that people used to live in houses like these. But houses like this used to be for a very rich families of that time. Teraz chodzimy z wycieczką
tutaj dubajskich. Tam wcześniej Wam trochę pokazałem krótkie ujęcia, jak to wygląda. Godzina 10:30, temperatura 33 stopnie. Z racji wilgotności ta temperatura jest odczuwalna, o wiele wyższa, ale do przeżycia, bo co chwila robimy przerwy, wchodzimy do jakiejś chałupki, no i dostajemy jakieś tu poczęstunki, lody, woda w gratisie była, też butelka wody, ale ja nie brałem, bo i tak w plecaku mam dwie wielkie butle wody, które zabrałem wcześniej ze sobą. Zjednoczone Emiraty Arabskie powstały w 1971 roku ze zjednoczenia 7 Emiratów, bo cały ten kraj składa się tak jakby z 7 Emiratów, czyli takie jakby na nasze przekładając, to jest takich 7 województw. No ja będę w 2, czyli tutaj w tym, w którym teraz jestem, w Dubaju. Potem pojadę do Abu Dhabi, który też jest jednym tutaj z Emiratów. Ten kraj sąsiaduje z Omanem i z Arabią Saudyjską. No i znajduje się tutaj nad wodą, to jest Zatoka Perska, o ile dobrze pamiętam. Podobnie jak w Europie są aukcje koni, są też jakieś tam pokazy jakby piękna, nie wiem, koni i psów, kotów. Tak samo tutaj są organizowane różnego tego typu wydarzenia, czyli właśnie rejsy, wyścigi wielbłądów, jak i aukcje wielbłądów. Najdroższy podobno tutaj został sprzedany za 10 milionów dirhamów, a najdroższy wielbłąd, to chyba tutaj nie w Emiratach, tylko gdzieś tu w sąsiednim kraju, został sprzedany za 10 milionów dolarów. Wielbłąd jest tutaj, chociaż no mówię, mnie to zawsze śmieszy, taka hipokryzja w tym wszystkim trochę tkwi, bo wielbłąd ma tutaj poszanowanie, bo tak jak tu pan przewodnik nam tłumaczył, bez wielbłądów praktycznie życie by tutaj było niemożliwe, by się nie rozwinęło tak jak się rozwinęło, dzięki, zwłaszcza kiedyś, no teraz to już może nie ma aż takiego znaczenia, ale zwłaszcza kiedyś, no dzięki wielbłądom te ludzie mogli tutaj jakoś żyć, przetrwać, przemieszczać się i wszystko, cały ten rozwój cywilizacyjny był możliwy. Nie jest źle, temperatura do przeżycia. Tutaj widzę dużo osób, chodzi w krótkich spodenkach. Ja mam długie spodnie. Tutaj jesteśmy u podnóża jednego z meczetów, których tutaj w Dubaju jest bardzo dużo, ale to nieważne, bo po drugiej stronie meczetu jest hinduska świątynia i pan przewodnik właśnie powiedział, że to jest pierwsza niemuzułmańska świątynia, która powstała tutaj na terenie Dubaju. Wcześniej tutaj były same meczety. Teraz idziemy na tak zwane siuki, to chyba tutaj się mówi, czyli takie targi, najpierw jakieś z tekstyliami, później z przyprawami. Pan opowiadał trochę tu o przyprawach, które tu mają. No najdroższą przyprawą, o której na pewno słyszeliście i wiecie, to jest szafran, ale tutaj w niektórych miejscach będzie, między innymi tam mamy właśnie iść na takie targowisko, gdzie można kupić taniej. No, najniższa cena, z tego co zrozumiałem, pan mówił, to jest 17 dirham, czyli 17 zł za 1 gram takiego szafranu i to naprawdę jest najniższa cena. Szafran przeważnie jest tu sprowadzany z Iranu, bo pan tłumaczył, że Iran ma nałożone sankcje, no i nie bardzo może handlować tam z innymi krajami, a z racji tego, że tutaj ma blisko, no to tutaj oni ten szafran sprzedają po takich dosyć, powiedzmy, dosyć konkurencyjnych cenach.
Zaraz załadujemy się do łódki, tak zwana Abra, tak tutaj te łodzie nazywają. Popływamy trochę tutaj po tym kanale. Jest to zwyczajny transport publiczny, podobno tysiące ludzi dziennie z tego korzysta, przepływając z jednego miejsca w drugie. No ale już widzę, że mi się mega podoba. Tutaj stary Dubaj, tam w oddali daleko, daleko widać te już drapacze, nowy Dubaj. Niestety przejażdżka była mega krótka, po prostu przemieściliśmy się na drugą stronę kanału i to chyba tyle. Old Malatya Street. Tu jakaś jedna z głównych ulic takich handlowych starego Dubaju. Chodzimy tutaj, rozejrzymy się trochę. Yeah. So guys, the other tea that I was showing you, those you can drink whenever you need. But this tea, if you start, you have to drink it twice a day and minimum for 1 month to get the best results. Mały poczęstunek, tutaj kawusia, a teraz zaraz będzie czekolada dubajska. W gratisie jedna kostka zaraz How dostaniemy. you use satchel? You just take the married people's stuff is very good. You can drink it daily. So there is many hidden benefits of stuff. Yeah. And we have the oil perfume, okay? So I just put it on your body and close it around everywhere for the long-lasting smell. Wszystko zależy od wagi. Najtańsza taka 100-gramowa kosztuje 35 dirhamów, czyli 35 zł. No i tutaj one są w różnych kolorowych opakowaniach. Ta podobno jest najlepsza. Kupowanie czekolady teraz mija się z celem, bo ta czekolada mi się przez cały dzień w plecaku rozpłynie. To po prostu trzeba gdzieś wieczorem wyczaić, wrócić do hotelu. Pan przewodnik przyniósł nam tutaj małe jedzonko. Widzę tam w środku falafela, coś w rodzaju chyba samosa. I tutaj nie wiem co to jest. Tortilla. Gratisie w cenie. Idziemy dalej na market złota. No bo już tego czasu za wiele nie zostało. Powoli zbliżamy się do końca naszej tutaj wycieczki. Myślę, że warto naprawdę za te nieduże pieniądze. Byłem w kilku tych tradycyjnych domach. Pan sympatyczny przewodnik ciekawie opowiada. Tych poczęstunków było sporo, różnego rodzaju. Także myślę, że warto skorzystać z tej atrakcji. Było fajnie. Weszliśmy tutaj już w Złotą ulicę i tutaj już na samym początku możecie zobaczyć największy złoty pierścionek na świecie, uhonorowany certyfikatem rekordu Guinnessa. Tutaj ten certyfikat i tak oto wygląda złoty pierścień. No tutaj już widać te przysłowiowe bogactwo Dubaju. Szok. Tu przynajmniej chłodniej, bo jesteśmy pod zadaszeniem. Taka delikatna klima działa. No same sklepy tu jubilerskie. Złoto, srebro, pierścionki, sygnety, naszyjniki. Wszystko co chcecie tutaj dostaniecie. Na ceny nawet nie patrzę, tu nie wszędzie te ceny są pokazane, ale na pewno tanio nie jest. Może taniej jak w innych krajach. Dubaj
tego słynie. Z tego słynie, że jest tu trochę taniej, no bo nie ma tutaj podatków. No powiem szczerze, że takiej ilości złota i biżuterii wszelkiego rodzaju chyba jeszcze w życiu nigdy nie widziałem. Także też jest to swego rodzaju dla mnie nowe doświadczenie. Na bogato. No Dubaj musi być. Chyba każdemu kojarzy się właśnie Dubaj z bogactwem. I takim oto sposobem przeszedłem tutaj całą złotą uliczkę. Tutaj jest już drugie wejście albo wyjście. No i na tym nasza wycieczka tutaj wspólna z grupą się skończyła. Teraz już mamy czas wolny. Godzina dochodzi 12. Na 14:30 muszę się dostać w okolicy tej największej sztucznej wyspy w kształcie palmy. Jest to największa sztuczna wyspa usypana na świecie. Muszę dojechać w tamte okolice, bo za 4 godziny no tam mamy wjazd na wieżę widokową. No ale to już zobaczycie w trakcie nie będę wszystkiego opowiadał. Przyjechał